Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku laptop Dell Inspiron 14 cali. Dostaliśmy taki laptop do serwisu w celu zainstalowania systemu macOS Tahoe. Tutaj jest system macOS Tahoe 26.2. Laptop ten ma taką szczególną cechę, mianowicie posiada ekran dotykowy. I w tym odcinku pokażę Wam dokładnie, jak on się sprawuje od strony zarówno programowej, jak i sprzętowej. Zobaczymy, co działa i czy w ogóle działa. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Dell Inspiron, dokładnie model 5482. System mamy już zainstalowany. Zobaczcie, tutaj jest Tahoe 26.2. I tak wygląda Dell Inspiron w środku. Pokażę Wam tutaj dokładnie. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to karta Broadcom, która jest tutaj na specjalnym takim adapterze, ponieważ te karty, zwłaszcza Apple'owskie, mają dość nietypowe złącza. A tutaj jest slot M2. W tym slocie M2 była wcześniej karta Intela. Myśmy zastosowali tutaj adapter plus kartę Wi-Fi. I jest to najprostszy sposób, aby mieć natywne Wi-Fi i Bluetootha. System Maca jest na dysku SSD. To jest taki zwykły dysk. Natomiast mamy tutaj jeszcze złącze SSD M2. I tutaj docelowo będzie Windows. No i tu są jeszcze sloty na pamięć, akumulator, no te pamięci są tutaj pod takimi zakryte. One są właśnie na slotach, także można je wymieniać dowolnie, co jest bardzo dobre. I powiem Wam, iż ten laptop jest dobrym materiałem właśnie na Maca, ponieważ możemy tutaj sobie tą kartę Wi-Fi zainstalować bez problemu. Możemy tutaj zmieniać jakieś dyski, na przykład mieć Windowsa, dodać ten dysk z MacOSem, czyli mieć dwa systemy. No i oczywiście jest duże pole manewru, jeżeli chodzi o pamięci, które możemy tutaj dowolnie wymieniać. Czyli sprawdzamy w praktyce, jak ten dotyk działa. Uruchomimy sobie Safari. iPhony najnowsze. Tak. No, czyli można powiedzieć, że dotyk w pełni sprawny pod systemem Tahoe. No jest to jakaś ciekawa funkcja, na pewno. I tutaj coś takiego jak tablet z podpórką, właśnie w takiej odwróconej pozycji. I tutaj musiałem się wspomagać programem SwitchRes, ponieważ laptopy zwykle nie mają tej opcji rotacji o 180 stopni. No ale można w ten sposób również wykorzystywać tego laptopa. Teraz podłączyliśmy duży monitor pod złącze HDMI laptopa. No i mamy tutaj duży ekran. Zwiększyła się nasza przestrzeń robocza. Także w tym laptopie jest to jak najbardziej możliwe. Tahoe 26.2
najnowsza wersja aktualnie. Dell Inspiron 5482. 14-calowy laptop. Wyposażenie tego laptopa nie jest jakieś, powiedzmy, rewelacyjne. Jest tu procesor Intel Core i5 8 generacji i karta graficzna Intel UHD 620. Również 16 GB pamięci. Także jest to taki komputer do zadań biurowych, jakichś domowych. Do tego typu rzeczy jak najbardziej będzie się nadawał. I tak po kolei. Karta audio aktywna, Ethernet. Ethernetu tutaj nie ma w tym laptopie, także musi być oczywiście sprawna karta Wi-Fi. Natomiast mamy Bluetootha. Bluetooth jest natywny, Broadcoma. Karta graficzna, jak już wspomniałem, UHD 620 z 2 GB pamięci VRAM. Pamięci, no są 2 banki pamięci, jak widzieliście wcześniej, po 8 GB każdy. Także też takie standardowe wyposażenie, gdzie do zadań domowych nam to wystarczy. No i karta Wi-Fi, karta Broadcom, gdzie jak zobaczycie, no jak widzicie, tutaj działają wszystkie feature'y typu AirDrop i tak dalej. No także wszystko to tutaj działa, jak widzicie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Co jeszcze? USB. Na USB są jeszcze inne urządzenia, no typu na przykład kamera wideo, jeszcze Bluetooth, jakieś inne rzeczy typu mysz bezprzewodowa i mikrofon na USB. Tak, display. Matryca jest tu 14-calowa, jak Wam wspomniałem. Rozdzielczość Full HD 1920 na 1080, a więc myślę, że taka w sam raz do tej matrycy. Dźwięk mamy tutaj głośniczki wewnętrzne, wbudowany mikrofon, no i mikrofon na USB. Bluetooth. Ja tutaj na Bluetoothie nie mam nic szczególnego podłączone. Są tu jakieś głośniczki X-Mini na Bluetooth, ale jest to Bluetooth natywny, czyli możecie podłączyć na przykład Magic Mouse czy klawiaturę Apple'owską na Bluetootha i będzie działało wszystko ok. Jeszcze z takich ważnych rzeczy, no trackpad. Trackpad, jak wiadomo, w laptopach to jest podstawa. I tutaj również działa wszystko, działa jakieś scrollowanie, zoomowanie, rozmaite gesty. Możemy sobie tutaj coś zobaczyć na przykładzie stronki w internecie. No, czyli takie rzeczy jak najbardziej tutaj działają. Powiększanie, zoomowanie. No, co tu jeszcze? Wiadomo, wskaźnik baterii, naładowania akumulatora, bardzo ważna rzecz. Także tutaj również jest aktywny. No, teraz jest naładowane tu prawie w 100%. Wszystkie klawisze funkcyjne typu zmiana jasności, na przykład ekranu. Nie wiem, czy to będzie widać na wideo, ale to wszystko działa, czy ewentualnie klawisze odnośnie dźwięku. Kamerka wideo jest oczywiście, jak Wam pokazywałem. No i zobaczcie, kamerka wideo też działa, można robić jakieś wideokonferencje i tym podobne rzeczy.
Teraz zrobimy sobie tu jakieś testy, żeby Wam pokazać mniej więcej jaka jest szybkość tego komputera. Uruchomimy teraz Geekbencha. No i na przykładzie Geekbencha Wam pokażę, jakie są tu wyniki mniej więcej. Zobaczcie jeszcze tutaj jakie pobór mocy. Pobór mocy, no to jest tutaj 2 W, 3 W, jeżeli nic nie robimy. Natomiast jeżeli coś się zaczyna dziać, no to oczywiście pobór mocy się zwiększa, ale też nie aż tak, ponieważ sam procesor ma maks 30 W, także wiele prądu Wam to nie zabierze. Na wideo oczywiście skrócimy cały ten test, żeby było szybciej. No i mamy już wynik 1128 single core i 3073 multicore. To są takie przeciętne wyniki dla tego właśnie procesora, a procesor to jest i5 8265U. Zrobimy sobie na przykład test Unigine, ale osiągi nie będą rewelacyjne, bo wiadomo, no jest to karta wbudowana, nie jest jakaś najszybsza grafika, chociaż całkiem nieźle się spisuje w takich zastosowaniach właśnie domowo-biurowych. Czyli jakieś 18 klatek, tak jak mówiłem, do zastosowań biurowych się nadaje, do gier, raczej do tych prostych gier. Teraz jeszcze wydajność grafiki można oczywiście sprawdzić programem Geekbench. Wchodzimy na GPU i tutaj w środowisku Metal. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I wynik 5133 Metal Score. Myślę, że na tym zakończymy te testy. Laptop pracuje tak, jak ma pracować, z taką wydajnością, jaka jest na innych systemach operacyjnych typu Windows czy Linux. Nie ma tej różnicy, ale oczywiście różnicą jest sam system Mac OS. I takie inne laptopy przerabiamy na system Mac OS w naszym serwisie Hackintosha. Także jeżeli macie jakiś laptop, to oczywiście można do nas podesłać, a rezultat będzie taki, jak widzicie tutaj, czyli idealny sprzęt pod system Mac OS. Także zapraszam do korzystania z naszego serwisu. No i cóż, myślę, że to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.